kurde, to co mówiłeś. Idziesz, nurkujesz z lewej na prawej, poza tym, że tu musisz powalczyć z kierownicą, żeby odkręcić ją z lewa na prawe, to po prostu on idzie 4 kołami. Wszystkie mają grip. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który jest właśnie poświęcony modyfikacji GR Yarisa, który przez Werkline został tak zmodyfikowany, jeżeli chodzi o zawieszenie, aż dzisiaj przyjechałem na tor Słomczyn, żeby to sprawdzić. Zapowiadałem w poprzednim odcinku, a jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, który był na hali produkcyjnej, wraz z Albertem kręciliśmy odcinek, pokazywałem wszystkie elementy, pokazywaliśmy wspólnie te elementy, które on przygotował, więc jeżeli nie oglądaliście, to odcinek wyświetla się Wam tu albo tutaj. Dzisiaj zamierzam przejechać się jednym samochodem i drugim samochodem. Dodam, że jeden samochód jest seryjny, typowy, z wydechem normalnym, standardowym, drugi tak samo jest też na seryjnym wydechu, tylko że na całym zestawieniu, jeżeli chodzi o Werkline'a. Wszystko to, co zostało powiedziane w pierwszym odcinku, deklarowane, jeżeli chodzi o wymianę, zostało zamontowane. Za chwilę też pojedziemy na podnośnik i na tym podnośniku ogram Wam wszystkie elementy, które siedzą w tym samochodzie, żebyście widzieli, jaka jest też między innymi różnica pomiędzy tymi samochodami. Będziemy dzisiaj jeździć też między innymi na torze w Słomczynie, bo właśnie się znajduje na torze w Słomczynie i zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Być może zmierzymy czas, a jeżeli nawet tego nie zrobimy, to zdam Wam relację, jakie płyną odczucia zza kierownicy seryjnego GR-a i GR-a, który został wyposażony w wszystkie elementy od Werkline. I tak jeszcze też rzutem na taśmę opowiem Wam o samochodach. Jeżeli chodzi o seryjnego Yarisa, to widzicie, stoi po mojej lewej stronie. Jest on wyposażony tak naprawdę we wszystko to, co fabryka pozwoliła i wypuściła. Natomiast jeżeli chodzi o tego, no to zwróćcie uwagę, że on już jest obniżony. Z tego co pamiętam, o 40 mm jest obniżony. Wszystkie elementy, które są w tym samochodzie, pochodzą właśnie od Werkline'a. Patrzcie, jaka też między innymi jest wysokość tego samochodu w stosunku do seryjnego. Zobaczcie, jak wszystko zostało, jak usiadło, jak to wszystko jest ułożone. Tutaj mam seryjnego, więc zobaczcie, jaka wysokość, jak to wszystko wygląda, więc tak naprawdę przód też sobie sprawdźmy, tyle, prawda? A tutaj ręka nie wejdzie, więc obniżenie też ma za zadanie obniżenie środka ciężkości, co umożliwia zdecydowanie lepsze pokonywanie zakrętów. Jeżeli chodzi o wszystkie elementy, to o tym już mówiłem w poprzednim odcinku. Sam Albert, czyli właściciel, pomysłodawca, o tym opowiedział. Zwróćcie uwagę, tam z tyłu czai się też ten wahacz wzdłużny, który moim zdaniem będzie na pierwszy montaż, czyli na taki pierwszy set, bardzo dobrym rozwiązaniem. Czyli ja, słuchajcie, wsiadam do seryjnego Yarisa, przejadę się po pętli słomczynowskiej, a potem przejadę się właśnie tym samochodem, który jest wyposażony we wszystkie elementy, które wyprodukował właśnie dla nas Albert, czyli Werkline. Dobra, stop! Albert, siema, witam Cię. Słuchaj, powiedz mi... Jesteśmy na Słomczynie, tak. w starej bazie, ale to jedyny tutaj, jaki mieliśmy najazd do wykorzystania. Zaczniemy najpierw od tej poduszki, bo tylko widziałem ją wirtualnie, a widzę ją teraz w tej chwili na żywo. Wygląda naprawdę fest i to jest ten element, który w pierwszej kolejności ja jako użytkownik Yarisa bym zarekomendował, żeby go wymienić. Prawda? Potwierdzisz? Tak, to jest ta poduszka, która umożliwi Ci precyzyjną zmianę biegów w momencie, kiedy idziesz w zakręcie. Dokładnie. Jeżeli potrzebujesz. Dalej, mamy następne tu wahacze, mamy już tak
zaaplikowane. Tutaj mamy tą zwrotnicę, ale to już o tym pokazywaliśmy i tutaj mamy ten element, który też wjechał, tak? To są drążki. Drążki, tak. Regulacja na drążkach skrętnych. A powiedz mi, tutaj widzę, to zostało seryjne. To jest seryjne, tak. I to nie wpływa na komfort jazdy. Nie oszczędzimy nic, jakby jeżeli chodzi o masę. A seryjne rozwiązanie jest dobre, sztywne, bo sprawdzaliśmy tego sztywność na komputerze, więc wystarczy. Cała ta operacja, którą tu widzimy, też między innymi tył opiewała. Tutaj widzę tak, do podłużnicy została też przykręcony ten element. Tutaj. To idzie, schodzi tutaj. A, tutaj zrobiliście trochę... Odkręcana. Pod kątem wydechu, żeby można było zdjąć wydech. Jest dodatkowo dokręcona tutaj brace bar, jakby to nazywać, tak? Aha. Natomiast... Jesteśmy w Polsce, mów po polsku. Rurka, która ma usztywnić sanki. Wychodziło nam w analizach, że to jest miejsce, które pracuje, a tego nie chcemy, w związku z tym dodatkowo usztywnienie zostało dołożone. Okej. A ten element trochę nam odsłania się, jak stoisz z tyłu, to widzę, bo tak zauważyłem, że odsłania. On jest trochę tak na poziomie, nawet wyżej niż wydech, jest okej. Specjalnie niż wydech jest zrobiony. Tak, wyżej. więc jest... Mamy sanki, do sanek mamy, zobacz, to jest łapa taka, nie przysięgniesz, aluminiowa, która daje nam mocowanie dyfra w 2 punktach, bo dyfer seryjnie jest zamocowany na 2 punktach z przodu i na jednym z tyłu. Natomiast to powoduje, że jednak ten dyfer troszkę pracuje, więc usztywniliśmy go, dając 2 mocowania także z tyłu dyfra. Dzięki temu reakcja na gaz jest, siła nie jest przekładana na ugięcie się, tylko przekładana jest na koła, jak najszybciej. To co mówiłeś? Ten wahacz, tak. To jest ten wahacz i zobacz, ustawiliśmy go w najbardziej agresywnym ustawieniu na dzisiaj. Najniżej? Najniżej, tak, całe mocowanie jest tutaj przyczepione, przymontowane, wszystko gra. Dodatkowo widzisz zwrotnicę tylną, której wcześniej nie widziałeś. Tak. Jest wrzucona tylna zwrotnica, jest ten banan, który był wcześniej wrzucony na górze tutaj, Tak. plus jest zwykły drążek regulacyjny tutaj wrzucony i ostatnią rzeczą jest aluminiowy insert tutaj, żeby też gumy żadnej nie było. Dzięki temu uzyskujemy to, że ustawione zawieszenie zgodnie z naszymi założeniami pracuje w ten sposób cały czas. Nie mamy takiej sytuacji, że jedziemy, ustawiliśmy sobie geometrię, a potem jedziemy na tor, jesteśmy w zakręcie, guma się ugina i nam się zmienia geometria zawieszenia. Okej. Tak? To co my tutaj rekomendujemy, to ustawienie geometrii dynamicznej, czyli zdejmujemy sprężyny z samochodu i ustawiamy od maksymalnego dobicia zawieszenia co 2,5 cm aż do oderwania się kół od asfaltu. Czyli co 2,5 cm ustawiamy cały przekres, cały przekrój zawieszenia, jak pracuje w całym skoku. Bo jeżeli jedziesz na torze, to auto stoi w pit stopie, ale w zakręcie auto się przechyla, więc zaczyna pracować. Chcemy, żeby tutaj na przykład mamy camber gain, czyli to się nazywa, po polsku nie ma odpowiednika, natomiast to jest, czym koło jest bardziej wepchnięte w budę samochodu, tym większe mamy pochylenie koła, no bo mamy większą prędkość, auto się bardziej przechyliło. Dokładnie. To, co jest najważniejsze, oba samochody są na Michelin Pilot Sport 4 i do tego ten samochód, który wyposażyłeś we wszystkie swoje elementy, wagowo. Słuchaj, zdjęliśmy 17 kg. No, to jest całkiem dobry wynik. Natomiast te wszystkie elementy są z dużym zapasem tu przygotowane, bo liczymy na to, że chłopcy będą robili duże hopy. A jak będą duże hopy robili, to nie chciał, żeby cokolwiek się pogięło albo połamało, w związku z tym jest to przeliczone współczynnik bezpieczeństwa 2,5. Czyli wersja light może jeszcze nastąpić. Wersja light może nastąpić, na razie robimy wersję taką, żeby to gniotcia nie ma miotcia. Rozumiem. No jestem bardzo ciekaw, pierwsze kilometry w tym aucie na torze w Słomczynie. Yarisa seryjnego nie będę Wam komentował, jest znany nam.
z moich innych opowieści, jeżdżenia i tak dalej, więc jakby ja się dzisiaj skupię na aucie, który został wyposażony właśnie we wszystkie elementy, które mają spowodować lepszą trakcję. Już na pierwszy słuch już ja wyczuwam, że rezonans, który przechodzi po całym aucie, jest odczuwalny, czyli mamy już pracę tych wszystkich elementów na karoserii, wyczuwalne. To jest za sprawą poduszki chyba pod skrzynią, ale też ewentualnie innych elementów, które zostały zamienione na zdecydowanie mocniejsze i stabilniejsze. Ogólnie pierwszy zakręt, ok. Mamy do dyspozycji tutaj, pamiętajcie, zawieszenie KW, które zostało też ustawione. Gdzieś tam słychać trochę tutaj, nie jest ok. Pozwólcie, że po prostu zrobię kilka takich okrążeń, które będą zapoznawcze. Pierwszy prawy zakręt, ok. Rozgrzeję trochę opony, zacieśnię zakręt. Samochód się widać nie ugina, ewidentnie jest sztywny. Hamowanie lewą nogą i dosyć szybkie wyjście z zakrętu. Podskakuje trochę, ale czuć te wszystkie elementy, że one tam są. Lewą nogą trochę. O ty kurczę, nie no. Sztywność, zwartość. Spróbuję wjechać w bardziej ciaśniejszą partię. Ale się ten samochód ustawia niesamowicie. Ale czuję, że wszystkie koła pracują i chcą się napędzać. To jest naprawdę coś niesamowitego. Nie no, śmieję się, czyli naprawdę bardzo fajnie to działa. Przechodzę. I pełne hamowanie. I wychodzimy tutaj. Pełne, mocne hamowanie, wychodzę jeszcze raz. Nie no, powiem Wam, że coś niesamowitego. Mocne hamowanie, wchodzę w zakręt. Czekajcie, zrobimy jeszcze inaczej. To było z kontrolą stabilizacji. Wyłączę teraz stabilizację całkowicie. Wszystko działa, gra bez zarzutu, żadnych nie mam informacji, które płyną z zawieszenia, jeżeli chodzi o jakieś niepokojące szmery, bajery. Ogólnie, kurczę, no jestem pod wrażeniem. Wszystkie koła stoją na ziemi, to po pierwsze. Po drugie, wcześniej mogę dodać gaz w zakręcie, co powoduje katapultowanie, przepraszam, ale strasznie spieszły mi usta i teraz jakby jest teraz ciężko cokolwiek mówić. Samochód jest obniżony, więc czuć od razu te całe obniżenie. Dobra, rozpocznę jeszcze raz. Mocne hamowanie. Za mocno. Atak na kolejny zakręt. Do lewej. Ekstra! Czuć teraz, że ten samochód jest taki rajdowy. Przechodzę z jednego zakrętu w drugi. Ale ta 4S naprawdę pięknie się trzyma. Trochę wyjechałem. Teraz znowu ciasno pójdę. I przechodzę w drugą stronę. Lewa noga i układa się samochód tak jak trzeba. Słuchajcie, niesamowite doświadczenie. Typowy, naprawdę się zaczął zrobić taki typowo wyścigowy, rajdowy wóz.
Do tego dojdzie jeszcze opona typu slick, pełen slick i jest niesamowicie. A te hamulce są dobre. Świetnie. Starczy. Wow. No muszę przyznać, że no jestem pod wrażeniem, słuchajcie, jestem pod wrażeniem, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, skupiłem się na tym, na drodze, na skręcaniu, na hamowaniu i uważam, że ten ruch zmiany spowodował, że ten samochód w ogóle inaczej się już prowadzi. Fakt, że jest już taki sztywniejszy, nazwę to w ten sposób, bo nie będę używał takiej nomenklatury technicznej, bo to bez sensu, ale jest sztywniejszy, rezonans, dźwięk rozchodzi się po budzie, ale to za sprawą w ogóle zmiany tego zawieszenia. Wszystkie koła czuję, że są na ziemi, więc mogę wcześniej dodać gazu i on się tak nie kładzie. Jest to też spowodowane tym, że ten wzdłużny wahacz faktycznie, o którym Albert mówił, jest naprawdę wow. No i kurczę, no to już zaczyna być fajny, szybki wóz. Oczywiście tutaj myślę, że trzeba byłoby jeszcze spróbować ustawić preferencyjne swoje warunki takie, swoje ustawienia, co dałoby dla poszczególnego kierowcy troszeczkę inny feedback. Ja na przykład tu bym pozmieniał parę rzeczy, ale aczkolwiek to kierowca, właściciel, który jeździ tym samochodem, może mieć takie upodobania. To wszystko jest w fazie testów, też trzeba brać pod uwagę, bo to zostało zawieszenie zamontowane dosłownie wczoraj, więc wszystko jest na świeżo, na gotowo zamontowane, nie wiem, 4 rano. Ale jest naprawdę ok, jestem usatysfakcjonowany i te elementy, a przede wszystkim ten step pierwszy, czyli te wahacze wzdłużne, te wahacze tutaj dolne przednie, plus do tego mocowania dyfra i ewentualnie łapa pod skrzynią. Jest to idealne rozwiązanie, plus jeszcze zawieszenie, wtedy ten samochód już jest świetny, naprawdę, jestem naprawdę wow. Werdykt jest, no wiadomo, seryjny Yaris, dosyć mocno się wykłada, a ten jest jak zabetonowany. Więc muszę Wam przyznać, że ten ruch ze zmianą tego zawieszenia jest naprawdę fajny. Jeżeli nosicie się z zamiarem jeżdżenia właśnie Yarisem w track dayach i krótkich, małych, krętych torach, to ten step 1 jest, myślę, idealnym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo po pierwsze, no chyba myślę, że na taki tor jak powiedzmy Słomczyn, Poznań czy Kielce nie potrzebujecie aż tak rozbudowanego zawieszenia, a jeżeli potrzebujecie, to nie ma problemu, ale ten pierwszy step uważam, że za bardzo dobre rozwiązanie i poprawę przede wszystkim trakcyjności. Ja powiem Wam, że naprawdę wcześniej można dodać gazu, inaczej się zachowuje ten samochód. Lewa noga i ustawianie samochodu jest też bardzo fajne, przewidywalne, no ale pamiętajcie, że musicie to zrobić też odkurzacz w akompaniamencie zawieszenia, które też będzie musiało być dobrze ustawione. Naprawdę powiem Wam, że robota jest świetnie wykonana i ja z jednej strony rekomenduję, a z drugiej strony pamiętajcie, że też ten samochód zaczyna być już trochę wyczynowy. I jeżeli będziecie chcieli go używać troszeczkę po bułki, albo więcej po bułki i na co dzień, a trochę na tor, no to jest hardkorowe rozwiązanie. A jeżeli w sumie będziecie stawiać na to, żeby pojeździć tylko na torze, no to uważam, że nic innego jak zmieniać amortyzatory i wszystkie elementy, które dostarczy Wam Evergreen. A ja tymczasem żegnam się z zimnego toru w Słomczynie. Uciekam! I to wszystko na 4SC Michelin. Strzała, cześć!